Dzisiaj jesteśmy na wyspie Isla, jesteśmy w destylarni Kilchoman, gdzie pracuje Anthony Wills. Anthony Wills, tak samo jak Billy Walker, lubi pracować i eksperymentować z beczkami. W związku z tym dzisiaj ze mną kolejna whisky z tej unikatowej serii jest to Kilchoman Moray Cask Matured. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy na wyspie Isla, jesteśmy w destylarni Kilchoman, gdzie Anthony Wills zabeczkował torfowy destylat Kilchomana w beczkach z południa Francji, z regionu Roussillon, w którym wcześniej były leżakowane wzmocnione wina Moray. Z tego co się doczytałem, wzmocnione wina Moray można by zakwalifikować pomiędzy Porto a Madeirę. Nie miałem możliwości jeszcze kosztowania tego wina, ani nie miałem możliwości jeszcze kosztowania whisky, która miała swoją maturację w takich beczkach. Więc co mogę powiedzieć o samej whisky? Po pierwsze jest to NAS. Jest to whisky bez deklaracji wieku. Zazwyczaj Kilchoman umieszcza takie informacje na tylnej stronie opakowania, z którego roku są te beczki. Tutaj niestety tego nie znalazłem, ale na stronie destylarni można doczytać, że są to beczki z 2021 roku, więc whisky ta ma około 4-5 lat. Nie jest filtrowana na zimno, ma naturalny kolor, jest zabutelkowana w mocy 50% ABV. Jeśli chodzi o leżakowanie, to ta whisky miała pełną maturację w beczkach po czerwonym winie Moray. Odnośnie ceny, whisky ta kosztuje u mnie pomiędzy 65 a 75 euro. Dobrze, przejdźmy już teraz do strony praktycznej. Pozwoliłem sobie wcześniej nalać tej whisky do 2 kieliszków. Anthony Wills powiedział, że beczki po winie Moray są to trudne beczki i ciężko się z nimi pracuje, więc tym bardziej jestem ciekawy, jaki mamy tutaj efekt. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na nosie. Dobrze, pierwsze zdanie, które wypowiem, po prostu jest inaczej. Jest inaczej. Ale jest bardzo dobrze. Tak jakby ktoś otworzył sezon na grilla. Tak jakbyśmy mieli maj, jakby się zrobiło ciepło, była ładna pogoda i wszyscy nagle wyszli na zewnątrz i zaczęli grillować. Ten dym, ten torf, to jest wypisz, wymaluj grill. Jest taki mięsny. Czuję tutaj wyraźnie taką marynatę. Tak jakbyśmy mięso z marynatą zostawili troszkę dłużej na grillu. A gdzieś obok jest sos barbecue, gdzie czuję również takie wędzone śliwki. Tutaj nie jest czerwono-owocowo, tu jest po prostu ciemno, tu jest po prostu czarno, czarno-owocowo. Są jakieś owoce, ale to, co jest na pierwszym planie, to taki ciemny syrop, taka czarna melasa, syrop klonowy i sos barbecue. I z jednej strony mam takie ciemne wiśnie, ciemne czereśnie, które są bardzo dojrzałe. Są i słodkie, i lekko kwaśne, ale cały czas do moich nozdrzy dociera dym z grilla, gdzie ktoś właśnie grilluje mięso. Mięso, które było w marynacie. Mam tu taki zapach tego mięsa, które było marynowane w takiej słodkiej marynacie. Mam tu zapach takiego lekko przypalonego tymianku, suszonych śliwek. Oczywiście mam tutaj i suszone owoce, bardzo dużo daktyli, mam i figi, ale zarówno te ciemne owoce, jak i te suszone owoce walczą tutaj o prymat z tym grillowanym mięsem, które było wcześniej w takiej słodkiej, śliwkowej marynacie z tymiankiem. No czegoś takiego jeszcze nie wąchałem. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na języku.
Bardzo fajnie, bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Ten torf jest bardzo ciemny, jest czarny, jest ziemisty. Łączy się ze smakiem tego destylatu, a ten destylat smakuje jak jakiś taki czarny miód, czarny syrop. Ten syrop klonowy, taka czarna melasa. I z jednej strony ma się wrażenie, że to jest bardzo, bardzo słodkie, a w konsekwencji takie słodkie nie jest. Jest tu taka i słodycz, i wytrawność jednocześnie. Jest mnóstwo ciała, mnóstwo substancji. Jest to takie mięsiste. No i mam teraz wyraźnie, zarówno na języku, jak i na podniebieniu, suszone śliwki, daktyle, figi i ten sos barbecue. Jest tak fajnie ziemiście, popiołowo, jest ciężko i lekko brudnawo. Na finiszu jest wytrawnie, ale cały czas mam posmak tego sosu barbecue, cały czas czuję te suszone owoce i taki ciemny miód. Whisky ta jest zabutelkowana w mocy 50%, ma około 4-5 lat. I muszę w tym miejscu przyznać, że alkohol tu jest naprawdę fajnie ukryty. No i jak na te 4-5 lat ta whisky jest bardzo dobrze ułożona. Beczki zrobiły tutaj swoją robotę. Teraz pierwszy raz, kiedy wyczuwam bardziej sam destylat Kilchomana. Czuję, w jakiej destylarni jestem. Pierwszy raz teraz. Fajnie, morskość. Mam nawet coś takiej cytrusowości, coś takiej świeżości. Teraz łączy się to z tymi klimatami po tym winie Mori i gdzieś na środku mam taki zapach skórki z pomarańczy, kandyzowanej skórki z pomarańczy. Taki ciemny, wręcz czarny karmel, lekko słony. Ta whisky pachnie czasami w takim kierunku, jakby to szło lekko, ale leciutko w stronę magii albo sosu sojowego. Ale to jest taki ciemny miód, ciemna melasa, ciemny syrop, zapach z grilla, z marynaty i gdzieś ten tymianek. No dobra, tak się nad tym rozczulam, że zapomniałem o tym, że mam również drugi kieliszek, który przygotowałem, gdzie do tej whisky dodałem odrobinę wody. No zapomniałem o tym. Niemniej sprawdzę, jak pachnie i smakuje teraz ten Kilchoman z odrobiną wody. No muszę powiedzieć, że tutaj jest bardziej kilchomanowo. Bardzo fajnie dąb. Leciutko idzie teraz to w stronę sherry oloroso, ale takiej bardzo ciężkiej sherry oloroso. No to muszę w tym momencie powiedzieć, że właśnie w tym kieliszku, gdzie mamy odrobinę wody, czuję wyraźniej, w jakiej jestem destylarni. No ta whisky robi teraz wrażenie lepiej ułożonej, dojrzalszej. No tutaj ten specyficzny torf, ten dym grillowy, który pachnie jak marynata, taka słodka marynata do mięsa i te owoce plus ta melasa i ten syrop klonowy świetnie łączy się razem z dębem i robi to wrażenie takiej starszej, lepiej ułożonej whisky. No są momenty, kiedy poczuję tutaj więcej świeżości, ostrości tego alkoholu, ale są i takie momenty, gdzie mógłbym powiedzieć, że ta whisky ma przynajmniej 12-15 lat. Ale chodzi mi teraz o to, jak odbieram ten dąb. No bardzo fajnie tutaj. Wrócę teraz do tego kieliszka, gdzie mam tego Kilchomana bez dodania wody. Tutaj mam teraz troszeczkę więcej świeżości. Troszeczkę sosu sojowego. No teraz bardzo fajnie sam destylat Kilchomana. Bardzo fajnie morskość. Lekko słony karmel, taki ciemny, lekko słony karmel. No i syrop klonowy i sos barbecue. Z tym, że tu mam więcej świeżości. No ta whisky jest bardziej stonowana, jest bardziej wyciszona. Robi wrażenie starszej, dojrzalszej. Dobrze, skosztuję tą wersję z wodą. Nie wiem, być może zszedłem tutaj na jakieś 44-46% ABV.
Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. No powiem tak, na nosie troszeczkę delikatniejsza, lepiej ułożona, ale na języku tak samo intensywna, jak ta wersja bez dodania wody. Może mam mniej przypraw, ale taki bardzo ciemny, prawie że spalony karmel, słodki, lekko przypalony tymianek, cały czas ten grill, ta marynata, ciemne owoce, ciemna wiśnia, suszone śliwki, sporo tych suszonych śliwek, daktyle, figi. Jednocześnie na języku mam i wytrawność, i ten posmak po tych suszonych owocach, plus ten grill. Bardzo fajny, bardzo ciekawy Kilchoman, zupełnie inny niż pozostałe, które znam. Powrócę do tego kieliszka, gdzie mam Kilchomana bez dodania wody. Zrobię jeszcze jednego łyka tej whisky. No tutaj mam więcej słodyczy teraz. Mam podobne klimaty co tam. Mam więcej ziemistości teraz, troszeczkę popiołu, nie tylko grill, ale teraz i popiół. Coś, co jest lekko przypalone, taki węgiel drzewny. I słodko, i wytrawnie, i lekko gorzko, ale bardzo przyjemnie. Ten grill, suszone owoce, daktyle, figi, suszone śliwki, plus ta marynata, plus ta marynata. Pięknie, 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 wspaniale. No powiem tak, zanim przejdę do podsumowania, no to muszę powiedzieć, że nie będę robił się porównania, bo nie widzę sensu. Nie mam pojęcia, z jaką whisky miałbym to porównać, z jakim Kilchomanem miałbym to porównać. Co by to porównanie tutaj wniosło i co by miało pokazać, ponieważ ten Kilchoman jest zupełnie inny. Nie potrzebuję porównania, żeby to wyczuć, wysmakować i o tym opowiedzieć. Jasne, że Sennek będzie inny, jasne, że Lohgorn będzie inny. Pytanie, czy ona wypadnie gorzej, czy lepiej na ich tle, to jest po prostu kwestia gustu, czego szukamy. Ja muszę przyznać, jeśli chodzi o tą serię, tak samo jak smakuje mi Kilchoman po koniaku, jak smakuje mi Kilchoman po Sauternes Cask, to zarówno ten Kilchoman po prostu mi podchodzi. No muszę przyznać, że mój pierwszy kontakt z tą whisky, no nie wiem, zrobię to, popatrzcie. No i jak widzicie, no już trochę tej whisky ubyło. No i muszę powiedzieć, że poświęciłem tej whisky naprawdę sporo czasu. Robiłem również porównania, ale one nic nie wnosiły. I nie o porównania tutaj chodzi. Chodzi o to, że ta whisky przy pierwszym kontakcie mnie nieco rozczarowała. Ale po kilku podejściach do tej whisky to rozczarowanie zmieniło się na oczarowanie. Ta whisky mnie oczarowała. To jest bardzo dobry, no już robię podsumowanie, to jest bardzo dobry, bardzo ciekawy, interesujący Kilchoman. Co prawda ma 4-5 lat, ale uwierzcie mi, tej młodości tutaj nie odczujemy. To znam whisky, które mają 8-10 lat, gdzie wyczuwam tą młodość bardziej niż tutaj. I mamy dodatkowo Kilchomana, który jest zupełnie inny. Mamy tutaj zupełnie inny torf, zupełną inną odmianę, że tak powiem, Kilchomana, bardzo ciekawą, bardzo ciemną, bardzo gęstą, bardzo oleistą, wręcz mineralną, lekko smolistą, a jednocześnie zarąbiście fajną. Jest to Kilchoman, gdzie ktoś w kieliszku skompresował Kilchomana, czerwone wino i aromaty z grilla. Jest to jak najbardziej whisky na ten okres, na majowy okres, na grillowy okres. No i nie wiem, co mam tu jeszcze dodać. Po prostu mamy świetnego Kilchomana, który ma 50% ABV, który nie jest filtrowany na zimno, który ma naturalny kolor, który eksperymentalnie był leżakowany w jakichś nowych beczkach i powiem Wam szczerze, mi się ten eksperyment bardzo podoba. Jest to bardzo ciekawy Kilchoman. I nie chodzi tu tylko o whisky
gdzie porównujemy czasami batch pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty, po prostu to jest zupełnie inny Kilchoman. Taki czarny, taki bardzo ciemny i bardzo ciekawy. Moim zdaniem ta whisky jest warta swojej ceny, pomimo tego, że jest to whisky bez deklaracji wieku. Anthony Wills zrobił tu dobrą robotę. Ja osobiście tą whisky polecam, polecam, polecam. Jest to bardzo ciekawy, bardzo interesujący, zupełnie inny niż pozostałe Kilchoman. I mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za wszelkie lajki pod tym filmem, za wszelkie komentarze. Dziękuję za to, że jesteście, że mnie oglądacie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!